kaczuszka. Nie wiem jeszcze gdzie ją przywiążę, bo właśnie to jest problem tego motocykla. Nie jestem zorganizowany, żeby tej paczki wiązać. Może między nogi chwycę i jadę do garażu. Zobaczymy w garażu co to jest. I spoko. Jakoś w ten sposób wrzuciłem jak listonosz i dowiozłem. I zaczynamy pierwszy taki przegląd. Pierwszy raz ten motocykl zawitał do garażu. Kluczy jest za dużo. I zobaczymy sobie poszczególne elementy. Przede wszystkim akcja klocki hamulcowe. A starsza pani? Bałagan. Jaki bałagan. A starsza pani w fazie projektu. Już sprawdzam co jest w paczce. Temat na dzisiaj, główny temat, kluczowy temat to wymiana klocków hamulcowych z tyłu, to na pewno. Wymiana klocków i jak na pewno się domyślacie, płynu hamulcowego w zacisku tylnym i w przednim rozbiórka i kontrola przedniego, bo klocki były wymieniane, ale cały czas słyszę jak w czasie jazdy sobie to trze i taki odgłos wydaje jakby to były cykady, gdy jedziemy po Prowansji, czyli albo tarczka jest lekko krzywa, albo któryś z dwóch tłoczków nie jest zabrudzony i nie odbija, albo klocki się krzywo ułożyły, nie wiem, ale to jest do rozbiórki, do sprawdzenia, ewentualnie do założenia też nowych klocków. Dobra, karton przyjechał, taki zestaw serwisowy do Benelli. Zaraz otworzę, to powinien być największy, to filtr powietrza. Jest o-ring do oleju, ok, spoko. Dwie różne świece, ok, spoko. Filtr paliwa, spokojnie na tą chwilę i filtr oleju, ok, filtr oleju. Do tego ten tutaj o-ring jest. Szkoda, że w zestawie nie ma o-ringu do pokrywy tego dekielka do oleju. Szkoda, ale to może już wyższa szkoła jazdy. Jak wygląda nasz filtr powietrza? W każdym bądź razie świeży, warto go wymienić. Z powodu tego, że przyjechałem tutaj motocyklem, pokonałem ponad 10 km i jest gorąco, upalnie, to jest po prostu, poparzyłbym się, więc na spokojnie zajmę się tylnym hamulcem i myślę, że jak skończę, to ten silnik jeszcze nie wystygnie, bo tak jak pojeżdżę sobie, to ten silnik naprawdę bardzo długo stygnie. Ten olej, żeby był ciepły, a nie wrzący, więc zabieram się tutaj za hamulec. 17. Do tej śruby mamy nasadową 12. Wydech jest jeszcze gorący. Nie jest jeszcze tak tragicznie, jak myślałem. To zaraz sobie wyczyszczę. Tłoczek lekko wysunąłem, nacisnąłem pedał, żeby tutaj przy pomocy tego wyczyścić go dookoła w miarę, żeby nie wpychać tego brudu do środka. Zaraz go przymyję tutaj czyścikiem. A stan klocków, spodziewałem się, że będą żyletki. A tu jeszcze jest połowa tych klocków. Widać nierówno. Chyba nierównomiernie wytarte. Ja i tak zakładam nowe, sprawdzimy jak się będą zachowywały. Te jeszcze sobie zachowam, nie wiem po co. Ale tak to będzie, tak to wyczyszczę. Gumki postaram się wyjąć i nasmarować smarem do gumek. I działamy.
Zdecydowałem się zdjąć całkowicie zacisk. Dlaczego? Już Wam pokażę. To jest gumka dolna, to jest gniazdo. To trzeba ładnie wyskrobać, wyczyścić i wszystko przesmarować, bo tu już korozji wlazło sporo. I z drugiej strony pewnie też. Gdy mamy to już w ręce, to łatwo będzie wyczyścić dokładnie. I tutaj widzimy właśnie troszeczkę syfu. Z tej drugiej strony jest o wiele ładniej. Tu widzimy, ten pin jest piękny. Piękny tłoczek. Jak to obrócić, żeby nie urwać. Tłoczek jest wyczyszczony elegancko. Można będzie go po prostu wsunąć, gdy jest czysty. Więc działamy dalej. Czyścimy i składamy. Smarujemy na nowym specjalnym smarze do gumek. Okulary ochronne. Ok. Jedziemy z czyszczeniem. O, to już zaczęło się syfić, chrupać konkretnie, więc zmieniam na szczotkę taką i już objeżdżam to. Oczyszczenie trwało jakieś 15 minut, ale zobaczcie, tak jakby to było spawane. Takie wrzery. Nie wiem, o co chodzi, ale to jest taki element, że pewnie jest dość tani i warto by było go pomyśleć o wymianie w przyszłości niedalekiej, bo optycznie to wygląda paskudnie. Te takie wrzery, widzicie? No nic, no Benelli. Więc niby motocykl jest normalnie użytkowany i 18 tysięcy kilometrów, a już takie elementy wychodzą. Nie wiem, czy to normalne, czy nie. Dajcie znać. A ja dalej zabieram się za czyszczenie i składanie. Widzicie tłoczek? Wszystko jest czyściutko. Wyczyszczone. Teraz trzeba go spróbować wepchnąć powoli, aż do końca. Udało go się wcisnąć spokojnie palcami. Nic się tutaj nie zacina. Zbyt dużej siły też nie było, trzeba po prostu na środku umiarkowanie przyciskać, aż on sobie wejdzie do środka. Dobra, zacisk jest tip-top. Tutaj ten szpień jest czyściutki. Więc teraz tak, ważna rzecz, przełożyć blaszki w odpowiedniej kolejności, prawa, lewa. Jedziemy. Czerwona guma, tak zwana smar do gumek. Odrobinę, nie za dużo. Nie za dużo tej czerwonej gumy do gumek, tylko troszeczkę na prowadnicę. Jedną, drugą. Za dużo. Za dużo, bo spręża. Usunąłem nadmiar i zobaczcie, jak teraz to chodzi sobie. Luźniutko chodzi, nie wypycha ciśnienie. Jest nasmarowane. Jest ok. Jest trochę nasmarowane, gumka wskoczyła. Widzicie? Efekt sprężania. No właśnie, niedobrze. Za dużo. Za dużo. Oto. Trzeba gumkę przechylić. Wypuścić powietrze. Troszeczkę za dużo.
okej. Teraz wypadałoby włożyć klocki na swoje miejsce. Jeden, drugi. Mamy to. Tak. Dwadzieścia 25 Nm dokręcanie. Okej, jeszcze ta. Zabezpieczam szmatką i widzimy, mamy takie metalowe zabezpieczenie korka w zbiorniczku. Już to trzeba wykręcić, zdjąć te zabezpieczenie metalowe i zająć się odpowietrzaniem. Tylko sami zobaczcie, jaka to jest zupa żur. To już wymaga bezzwłocznej wymiany. I tak, odessiemy to, co się da przy pomocy strzykawki. Widzicie, jaki żur? Masakra. Procedura standardowa. Wlany świeży płyn pompujemy. I spuszczamy tyłem. Dolewamy. I cały pompujemy. To już wyczyszczone wszystko, stąd można zejść, później tylko felgi jeszcze sobie wyczyścić. Płyn wymieniony. To jest wszystko pełno. Teraz pora zająć się przodem. O, widzicie, jaka ruda. Dobra, śruby odkręcone. Kabelek poluzowany od ABS-u, żeby tutaj nie prężył. I co na pierwszy rzut oka wygląda? No klocki bardzo zdrowe, ale możliwe, że trzeba będzie tłoczki wyczyścić i gumki przesmarować, bo nic innego tutaj nie widzę. Tutaj jest jeszcze takie małe zabezpieczenie, seger. Przed wykręceniem tego, no to rozbieram. Jak będzie coś ciekawego, to wam wszystko opowiem, a teraz potrzebuję obie ręce, żeby to rozebrać. Ok, udało mi się to wysunąć bez problemu i tutaj widzę, to jest chyba smar miedziany w gumkach, czego nie powinno być miedzianego, więc to wszystko myję. Myję, czyszczę, daję ten zieloną gumę, czerwoną gumę do gumek. To wszystko czyszczę, wciskam tłoczki, no i chyba składam na nowych klockach, a te sobie zostawię. Wszystko trzeba ładnie poczyścić i myślę, że powinno być dobrze, a później oczywiście też płyn hamulcowy do wymiany. Ta sama procedura co z tylnymi tłoczkami. Wysunąłem lekko, wciskając klamkę, oczyściłem dookoła, żeby żadnego brudu nie było i teraz będę wciskał dwa do środka. W tych gumkach było wszędzie tego smaru miedzianego, więc to postarałem się umyć, w gwintach też, bo uważam, że nie powinien być w elementach gumowych smar miedziany. Czyszczę, składam na nowych klockach. Klocki jakie nabyłem to Ferodo, bo szukałem kompatybilnych z
Benellim, ale zobaczcie, RMS i te klocki RMS są zupełnie inne, widzicie? Zobaczcie na formę. Tak, wkładam te nowe Ferodo. Może to poprawi wszystko, pomimo że te są takie bardzo zdrowe i świeże, to wolę, żeby nic tutaj nie tarło i nie szarpało. Zobaczymy, czy będzie lepiej. Przesmaruję to wszystko i składam na nowo. O to chodziło, dać symbolicznie i teraz widzicie, jak chodzi? Delikatnie naciskam. Wszystko ładnie, płynnie chodzi, a z tym smarem miedzianym to się ruszało, ale nie aż tak płynnie. Więc to jeszcze troszeczkę z zewnątrz odtłuścić, wytrzeć klocuszki i skręcamy. Przedni 34 Nm. Ja mam klucz ten do 30, więc dam maksymalnie 30, nie więcej. Trudno. Powinno wystarczyć. I będzie po robocie. Zobaczymy w praniu, jak się przejadę, co z tymi hamulcami, co z tymi klockami odtłuszczone. No i mam nadzieję, że będzie lepiej, chociaż niekoniecznie. Ten sam żur, nawet siteczko wyskoczyło obok, więc warto wszystko wymienić. Widzicie, jaki kolor tego żuru. Płyn zalany, zobaczcie, czyściutki. I składam. I tak się zastanawiam, czy na gwarancji, jak oni na gwarancji, to nie na gwarancji, klocki z przodu wymieniali, dlaczego nie wpadli na to, aby wymienić od razu płyn hamulcowy? Przecież to nie jest duży koszt, przynajmniej tak mi się wydaje. No ale chyba jednak jakiś koszt tworzy, że zwlekają, że jeszcze pojeździ. Dla mnie mam zmieniony płyn i mam święty spokój. Skręcam i zabieram się za olej.